Cześć, ja jestem Marek, a to jest kanał poświęcony podróżom na Benku TLK 502X. Zapraszam na dzisiejszy pierwszy odcinek. Motocykl TLK 502X jest jaki jest. Jeżeli trafiłeś na ten kanał, no to albo go już posiadasz, albo myślisz nad jego zakupem, przeglądasz filmy, fora internetowe, zdjęcia, galerie. Ja to samo przechodziłem jeszcze 2 miesiące temu. Dlatego też, jako że ten sprzęt jest totalnie nowy, nawet nie ma jeszcze tablic rejestracyjnych, bo nie ma jeszcze wszystkich dokumentów od importera, mają być chyba pojutrze. Totalnie nowy, no jest przebieg, słuchajcie, tyle co po lesie, no 150 km niecałe. Kupiłem ten sprzęt, ponieważ wiedziałem co chcę, tak, chciałbym mieć tani motocykl klasy Adventure, o niedużej mocy, o niedużej pojemności, do poruszania się z punktu A do B i to, że jest produkowany w Chinach, totalnie mi nie przeszkadza, ponieważ mam już kilkuletnie doświadczenie z motocyklami z Chin i wiedziałem, że będzie to motocykl dobrej klasy za takie pieniądze, na jakie, ile on kosztuje po prostu, że nie ma co się spodziewać jakichś tam rewelacji typu Africa Twin i tak dalej, ale na pewno będę z niego zadowolony pod kątem w stosunku jakość-cena. Słuchajcie, jakie są wady, zalety, mniej więcej każdy wie. Jeśli chodzi o ten motocykl, nie będę tego powtarzał, jest to na wielu innych kanałach i filmach. W dniu dzisiejszym skupimy się na takim ogólnym przeglądzie, jak to wygląda i no, mimo tych, nie wiem, małego przebiegu 150 km widzę już pierwsze wady tego motocykla, ale wady, które można stosunkowo szybko, że tak powiem, naprawić, zmodyfikować. Wady są wynikające no, tak naprawdę z ceny tego motocykla, no bo nie oszukujmy się, swoje kosztuje, nie kosztuje za dużo, a jeżeli chcemy coś lepszego, no to trzeba płacić. Rzecz numer 1, czyli tylny hamulec. Słuchajcie, tylny hamulec to jest spowalniacz, to nie jest hamulec. Wiadomo, że hamujemy przednim, hamowanie tylnym raczej nie ma sensu, jeżeli chyba, że nie wiem, prosimy się o śmierć, ale czasami się przydaje, wspomaga i tak dalej. Ten hamulec, no mówię, no nie ma nic wspólnego z hamulcem. Trzeba będzie przeprowadzić pewne modyfikacje tego układu hamulcowego, tego tylnego zacisku, przewodów hamulcowych. Zobaczymy. W każdym razie w obecnej fabrycznej wersji ten hamulec to jest po prostu kibel. No i trzeba sobie to powiedzieć jasno. Rzecz numer 2 nieopodal, czyli damper. Damper, gdzieś on tu jest? O, jest damper. Słuchajcie, damper ma regulację napędzenia sprężyny i tłumienie odbicia, ale wszelkie regulacje tego dampera wiążą się ze zdjęciem kanapy. Kto to wymyślił, że zrobił taki dostęp? Nie wiem, aczkolwiek się domyślam. Tymczasem jest wygodne, spełnia swoje założenie tego motocykla na taki teren i maksymalnie taki teren, bo jeżeli chcemy wjechać w coś takiego tam, no to śmierć na miejscu. Po prostu się nie nadaje do tego. Tymczasem ten tylny damper no, też będzie wymagał pewnej wymiany, ponieważ no, jego regulacja, jakiś stopień regulacji, każdy kto bawił się w ściąganie kanapy i regulacji tej tłumienia odbicia wie, że ta regulacja jest bardzo skromna, a ta komora tutaj cała olejowa, tego tłumika olejowego, no nie jest to, co być powinno. Ja się odnoszę z tego punktu widzenia, że o tym jeszcze będzie, ale mam pewne doświadczenie w stosunku przy produkcji takich sprzętów, no i elektrycznych głównie, ale to jeszcze wyjdzie. I jeżeli chodzi o kwestię zawieszenia, bardzo na to zwracam uwagę. No, nie jest to wada, jest to rzecz, która po prostu będzie wymagała wymiany. Nie spełnia moich oczekiwań, znaczy inaczej, spełnia pod kątem takich dróg i tak dalej. W momencie, kiedy
myślę, bardziej się rozjeżdża, no trzeba będzie to wymienić. Idąc za ciosem tylnego zawieszenia, porozmawiamy jeszcze o przednim zawieszeniu. Przednie zawieszenie w systemie upside down jest po prostu dziadowskie. Znaczy inaczej, sprawdza się pod kątem jazdy na tego typu drogach z prędkościami racjonalnymi tam do 50-60 na godzinę. Jeśli chodzi o wybieranie dołów, nierówności, troszeczkę większego, głębszego piachu, to zawieszenie się nie sprawdza, nie ma żadnej regulacji, tutaj nie mamy zupełnie nic, ani na jednej ladze, ani na drugiej ladze. No i tu możecie być pewni, mogę Was zapewnić już w pierwszym odcinku, że wkłady tego zawieszenia zostaną bardzo szybko wymienione. Są na rynku na szczęście już zestawy do tego zawieszenia, do tego motocykla i ten zestaw tutaj wiedzie. No tak jak mówię, w chwili obecnej jest to uginacz. Oczywiście do jazdy po asfalcie możemy tym zrobić na tym zawieszeniu 50 000 km i będzie ok, jeżeli będziemy wymieniać olej w lagach. Ale w momencie, kiedy chcemy czuć jakiś większy komfort, jesteśmy przyzwyczajeni do innego zawieszenia typu na przykład Malcocci, no nie jest to zawieszenie tego typu. Także w momencie, kiedy chcemy poprawić komfort tego zawieszenia, a ja w tym wypadku chcę, mogę Wam obiecać, że będzie na pewno film z wymiany wkładów w przednim zawieszeniu. To są takie podstawowe 3 wady, o których Wam mogę powiedzieć od razu. Więcej wad tego sprzętu znajdziecie na innych filmach. Tymczasem może trochę pojeździmy. Ile można narzekać, nie? Dobra, słuchajcie, to nie jest tak, że ja tylko narzekam na ten sprzęt i mówię, kurde, to ma wadę, to ma wadę, to ma wadę, bo byłem świadomy tych wad i kupiłem ten motocykl i na nim jeżdżę i jest ok, tak? Także nie chcę pierwszego odcinka poświęcać na narzekanie. Po prostu omówienia tych wad nie zauważyłem na innych filmach tego typu, a pokażę Wam w porównaniu do innych sprzętów, że ten motocykl nigdy nie będzie crossem. Jest to pojazd oczywiście uniwersalny, jest zajebisty, ale często pojawiają się pytania na grupie TLK Polska, Benelit 502 TLK, no wiecie której, tej naszej. Czy ten motocykl będzie się spełniał jako tam motocykl grząski teren? Czy ten motocykl będzie się spełniał do długich jazd? I tak dalej, i tak dalej. No, chciałbym tutaj od razu powiedzieć, jak się sprawa ma. Czyli w grząski teren się nie nadaje, na długie trasy się nadaje, na asfalt się nadaje, do bicia rekordów prędkości się nie nadaje. Kupując ten motocykl, no, musisz być świadom tego, co kupujesz i tyle, tak? A wady, takie nazwijmy, te, o których mówię, nie wynikają tak naprawdę z tego, że nie wiem, jest to wada konstrukcyjna, bo coś Chińczyki zwaliły, tylko no jaka cena, taki sprzęt, tak? I nie oszukujmy się, jeżeli byśmy chcieli do tego, nie wiem, dać wydech Aloha, tak? Do tego zawieszenie Malcocci, no to no i jakiś Stanley Dumper jakiejś lepszej klasy, Ligera na przykład, no to już mamy plus 10 000, czyli połowa wartości tego pojazdu. No nie ma cudów, ale zabawa się dopiero zaczyna, więc pewnie te pieniądze i tak zostaną w ten sprzęt zainwestowane. No i dlatego zapraszam Was na ten kanał. Słuchajcie, motocykl oprócz tych kilku głupich wad ma zajebiście dużo zalet. Pierwsza z nich to wygląd. No zobaczcie, jak to wygląda. No po prostu ten motocykl to jest wygląd, jak tylko chce się jechać, a zatrzymują się w różnych miejscach, nie wiem, stacja benzynowa i tak dalej, podchodzą do ciebie ludzie i pytają się, skąd ty wracasz, bo wygląd tego motocykla sugeruje, że wracamy w ogóle z najdłuższej wyprawy swojego życia, a my po prostu wyruszyliśmy po bułki do sklepu. Także wygląd tego motocykla, to jak na niego reagują ludzie, to jak on się ogólnie podoba, jest moim zdaniem jego najważniejszą zaletą. Może nie najważniejszą, ale najprzyjemniejszą zaletą. Rzecz numer 2. Punkt drugi to rozmiar. Ten motocykl jest olbrzymi. Ja mam 1,86 m wzrostu i jest na mnie idealny. Siedząc na nim, stopy mam oparte na ziemi w całości, także pod 1,86 m wzrostu jest to motocykl idealny. Podziwiam każdego, kto ma poniżej 1,80 m i jeździ na X-ie, bo kurczę, jakiekolwiek manewry w miejscu przy
przy mniejszym wzroście są naprawdę trudne. Waga tego motocykla no, nie jest mała, inaczej, jest cholernie ciężki. Także mnie już też zdążył prawie przeważyć i naprawdę na chwilę obecną z dużym szacunkiem darzę tą jego wagę i to, ile trzeba się namęczyć, chociażby żeby zawrócić w miejscu. Kurde, no, jest ciężki, ale pod dużego chłopa naprawdę ok, tak? Z drugiej strony, jak ktoś jest wysoki, najczęściej też już jest o wiele silniejszy niż ktoś, kto ma tam, nie wiem, 1,50 m w kapeluszu. Także waga wagą, ale skoro jest to motocykl dla dużego chłopa, to duży chłop musi mieć na niego siłę. I dla mnie też to jest zaleta. Kolejna zaleta to łatwość serwisu tego motocykla. Mianowicie, jeżeli chodzi o silnik, jest to bardzo popularny silnik dwurzędowy. Do tego łatwość, dostępność części w ogóle i wszystkich szpeju na AliExpressie jest po prostu niesamowicie wielka. Także każdy, kto lubi modyfikować, lubi coś poprawiać i tak dalej, nabywając ten motocykl, albo już go ma, albo może nabywając, będzie z niego pod tym względem zadowolony. W serii otrzymujemy handbally, otrzymujemy pewne osłonki, otrzymujemy gmole, małą osłonę silnika, także poziom wyposażenia dodatkowego już w serii jest naprawdę duży. Jeśli chodzi o ten egzemplarz, ja tutaj pierwsze co zrobiłem, to wymieniłem szybkę na Puiga, na dłuższą, ale przy moim wzroście dalej jest ona za mała, no i będzie musiał wyjechać defektor. No i tak, moi drodzy, na koniec warto zwrócić uwagę jeszcze na dwie wady małe. Pierwsza rzecz to luz na manetce. W tym wypadku tutaj ten luz już poprawiłem. Fabryczny luz na manetce jest taki dosyć spory. Na niektórych filmach, na innych recenzjach to widać. Także po zakupie pierwsze co możecie zrobić z czystym sumieniem, to wyregulować luz na manetce, albo niech wam to zrobią w salonie po prostu przy odbiorze bajka, znaczy motocykla. Druga rzecz, troszeczkę trudniejsza do poprawienia, to osadzenie, wysokość i długość kierownicy. Ok, zobaczcie jeszcze raz o czym mówię, mianowicie mam 1,86 m wzrostu, łokcie mam lekko ugięte w tym momencie. Także gdybym tą kierownicę przesunął do zewnątrz, tak aby tu mi nie obcierała, tak, chyba by nie obcierała, to no, łokieć prosty. Także w przypadku, nie wiem, przeciwskrętu czy czegoś, no ogólnie gleba. Skręcam, tak, oczywiście są to manewry typowo postojowe, ale tu jak widzicie dochodzi, no tutaj ta sama sytuacja. Także no już w tym momencie nawet, no już widzicie 200 km i już jest jakaś ryska. Także no trzeba będzie coś na to poradzić. A jeszcze taka rzecz, widać, zobaczcie na moich filmach, jak jadę, to mam cały czas dłonie po zewnętrznej. Otwieram ręce ogólnie na handbalach. Jest to tylko subiektywna w tym momencie opinia, ale zauważyłem, no nie tylko w tym motocyklu, na innych jak również jeździłem, zauważyłem, że trzymam ręce na przykład poza manetką. Z tego względu, że jestem, ja sam, dlatego subiektywna opinia, jestem przyzwyczajony do kierownic
minimum 760, a najlepiej 780 mm. No i właśnie jest to takie ustawienie. Także nie jest to wada, jest to taka rzecz subiektywna. Jeżeli ktoś jeździł trochę bardziej sportowo, miał szerszą kierownicę, znaczy sportowo, nie motocyklowo, sportowo klosowo, to miał szerszą kierownicę na pewno i w tym momencie, kiedy przesiada się na takiego Pona Adventure, no jest takie odczucie. Nie jest to wada w żadnym wypadku, jest to tylko moja subiektywna opinia. A ostatnia rzecz, która jest jak wszystko, czyli uniwersalna, to opony. Zwróćcie uwagę na te mecelery. Opony w Benku są uniwersalne. Są to mecelery katalogowe, nic nie było zmieniane. Opona uniwersalna, bardzo dobra na asfalt, bardzo dobra na lekki teren, typu taka ścieżka, dróżka, droga leśna i tyle. Osoby, które szukają po tej oponie czegoś więcej, czyli skutecznej jazdy po błocie i tak dalej, no srogo się zawiodą. To nie jest opona do tego. Ja dzisiaj jeżdżąc po takim terenie, widzicie, troszeczkę mokro padało, no przez ostatni tydzień, no jeżdżę jak po lodzie, także jest wesoło, czasami trochę niebezpiecznie. No nie jest to opona w ten teren, i trzeba sobie to powiedzieć jasno. Jest to opona uniwersalna na ciepłe warunki. Także jeżeli planujesz podróż na przykład do Skandynawii, gdzie będą drogi szutlowe, na przykład taka Szwecja, no to oponę trzeba zmienić. Ta opona no, będzie po prostu średnio bezpieczna, co tu dużo mówić. Natomiast jeżeli planujesz, nie wiem, zrobić sobie w tym roku wielką pętlę bieszczacką, ewentualnie pojechać do Turcji, drogi asfaltowe, czasami zjechać na coś takiego, śmiało te opony możesz zostawić, na pewno Cię nie zawiodą. Słuchajcie, zobaczcie, jeszcze jedna mała wada. Motocykl ma 200 km. Moja kurtka, no zwykła, tak? LST Adventure. Tutaj na baku już są rysy. No i to cholera wie, od czego to się dzieje. No, oczywiście są to rysy, które tak naprawdę no, bez problemu spolerujemy, tak? Ale kurde, nowy 200 km przebiegu i już, takie coś. Także taka rzecz. No ale okej, umówmy się, jaka cena, taka jakość. Także daję Wam znać. I tyle. I to tyle w dzisiejszym odcinku, także dajcie znać, jak Wam się podobał, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie łapkę w górę. I to tyle. Pogadałem, polatałem, pojeździłem. Niedziela popołudnie, czas wracać, obrobić ten film. I do zobaczenia na grupie Benelli TLK 502 Polska. Kurde, nie mogę zapamiętać, jak to idzie. Benelli TLK 500. O, Benelli TLK 502 Polska. Do zobaczenia na tej grupie. Coś tam czasami wrzucę. No. Dobra, tyle. Trzymajcie się, hej.